Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj wykonamy ziołowy żel do mycia twarzy. Żel jest delikatny dla skóry, nie wysusza jej, a doskonale radzi sobie z zabrudzeniami czy makijażem. Dodatek ziół sprawi, że skóra będzie lepiej oczyszczona i ukojona. Kompozycja ziół i olej, które użyłam, doskonale sprawdzą się dla skóry trądzikowej i zanieczyszczonej. Jednak zarówno zioła, jak i olej możecie spokojnie zamienić na inne. Do odkażonego, żaroodpornego naczynia wsypałam 2 łyżki stołowe suszonej pokrzywy oraz 2 torebki suszonej szałwi. Możecie także użyć świeżych ziół. Następnie zalewamy wodę destylowaną do 100 ml. Wstawiamy naczynie na łaźnię wodną i trzymamy pod przykryciem około 15-20 minut. Zioła po zestawieniu z łaźni wodnej możecie jeszcze podtrzymać około 10 minut, aż delikatnie przestygną, a do roztworu uwolni się jeszcze więcej składników. Po tym czasie zioła przecedzamy. Ja użyłam sitka i dodatkowo materiału, gdyż użyłam mocno rozdrobnionych ziół. Możecie dodatkowo odcisnąć zioła palcami, jednak pamiętajcie o umyciu i odkażeniu rąk lub użyciu jednorazowych rękawiczek. Zioła odstawiamy już do całkowitego przestygnięcia, a następnie wsypujemy 1 g gumy ksantanowej. Gumę ksantanową możecie wsypywać stopniowo małymi porcjami, aż do uzyskania konsystencji lekkiego żelu. Roztwór ziołowy może zacząć się pienić, kiedy intensywnie go mieszamy, ze względu na zawartość saponin, będących naturalnymi substancjami myjącymi i pianotwórczymi. Piana jednak po czasie opada. Następnie dodałam 2 łyżki stołowe oleju rycynowego, który możecie zamienić na inny. Oraz taką samą ilość kokamidopropylobetainy. Możecie ją oczywiście zastąpić inną substancją myjącą i pianotwórczą. W moim odczuciu jednak ten związek jest najdelikatniejszy dla skóry. Całość delikatnie mieszam, a następnie dodaję jeszcze 10 kropli olejku lawendowego. Możecie go także zamienić na inny. Dodaję także 1 ml konserwantu, to jest około 20 kropli. Bez konserwantu żel należy przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu tygodnia. Całość dokładnie mieszamy po raz ostatni i przelewamy do czystej i odkażonej spirytusem buteleczki. Moja buteleczka ma pojemność 100 ml. W razie potrzeby uzupełniamy butelkę wodą destylowaną. Możemy trochę wody wlać do naczynia z resztkami kosmetyku, wymieszać i przelać do butelki, uzupełniając ją do 100 ml. Butelkę zakręcamy, wstrząsamy i żel jest gotowy do użycia. Żel ma lekką konsystencję o przyjemnym, ziołowym zapachu i łatwo się rozprowadza na skórze. Przy 10% stężeniu kokamidopropylobetainy piana jest delikatna, ale wystarczająca do dokładnego umycia twarzy. Zachęcam do wypróbowania przepisu i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!